Hej, tu Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na newsy ze świata makijażu. Ostatni odcinek, kiedy pokazywałam Wam różne takie ciekawostki i śmieszne trendy z TikToka, bardzo Wam się spodobał i pomyślałam, aby rozwinąć tą serię o coś więcej niż tylko świat TikToka. Rozwiniemy sobie tą serię o różnego rodzaju ciekawostki ze świata makijażu. W dzisiejszym odcinku makijaż w stylu Billie Eilish, typy starzenia się skóry twarzy, magiczna maseczka do twarzy i makijaż w sztuce. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w trendzie. Mówiłam o tym w jednym z odcinków, ale powtórzę, że Low Buy, No Buy Year 2025, Declutter, Project Pan są ostatnio bardzo popularnymi hashtagami na TikToku i one są popularne tak naprawdę na cały świat. I na początku myślałam, że po prostu jest to moja bańka i moje algorytmy podpowiadają mi, że są to, wiecie, jakieś takie popularne treści, ale nie, one są faktycznie bardzo popularne, bardzo dużo wyszukiwań jest tych hashtagów i bardzo dużo hashtagów się pojawia właśnie pod tematyką zużywania, używania, robienia porządków, pozbywania się nadmiaru rzeczy, więc troszeczkę walczymy w 2025 roku z konsumpcjonizmem. Ja się bardzo cieszę, my walczymy z tym od kilku lat. Fajnie, że więcej świata podłapało ten trend, także cieszmy się wszyscy wspólnie. Yeah. Jeśli mowa o trendach, nowe określenie bronzing, czyli połączenie słowa bronzer i blush. Bronzing to ma być nic innego jak po prostu podkreślanie naszej urody takim zgaszonym odcieniem różu, który delikatnie wpada w brąz, tak aby podkreślał tą naszą naturalną opaleniznę, nie wyróżniał się za mocno i nie wybijał na pierwszy plan jako, wiecie, różowy róż, ale właśnie taki przygaszony, ciepły odcień, który ma nam przypominać troszeczkę właśnie takie muśnięcie słońca. I w tym trendzie szukamy odcieni, które są po prostu takie mocno przygaszone. Delikatnie różowe, ale jednak przybrudzone troszeczkę brązem. Coś takiego. Albo takiego. Albo takiego. Albo ten z Belle i Red Lipstick Monster też powinien być ideolo. Jeżeli nie macie w swoich zbiorach żadnego zgaszonego różu, a jedynie różowe róże, brzoskwiniowe róże, takie naprawdę intensywne, to nic straconego, bo wystarczy, że pomieszacie ten kolor z brązerem i stworzycie swój unikatowy odcień idealny do bronzingu. Billie Eilish na swoim TikToku opublikowała filmik, w którym pokazuje, jak szykuje się na koncert, jak układa włosy i jak robi makijaż. I słuchajcie, ten filmik ma ponad 88 milionów wyświetleń. I widziałam już mnóstwo osób, które odtwarzają ten makijaż i stosują różnego rodzaju triki, które Billie pokazała na tym filmiku, więc my sobie dzisiaj ten makijaż właśnie stworzymy wspólnie, odtworzymy przy użyciu kosmetycznych zamienników. Billie zaczyna swój makijaż od ogarnięcia włosów, więc to sobie pominiemy. Przymywa sobie twarz płynem micelarnym, więc my też tak zrobimy. Widocznie informacja, że płyn micelarny należy zmyć, nie dotarła do każdego zakątka świata. Następnie nakłada krem nawilżający z Biby. Ja oczywiście nie mam, więc użyję sobie mojego ostatniego ulubieńca od Dr. Altea. Robimy trochę głupich min, tak jak Billie. I zaczynamy makijaż od wyczyszczenia, jakby wysuszenia sobie linii wodnej czystym patyczkiem kosmetycznym. Myślę, że to może mieć fajny, pozytywny wpływ na trwałość tej kredki na linii wodnej. Oczywiście warto jest używać kredki wodoodpornej, takiej, która zastyga. Ja akurat używam Iryny Eris, a jak dobrze widziałam, to Billie używała Maybelline. I przechodzimy sobie do górnej linii. O, to jest trudne. No właśnie, i zauważyłam, że Billie ma kredkę brązową, a nie czarną, a byłam pewna, że i makijaż jest czarny. I teraz słuchajcie, ja mam wrażenie, że Billie zmieniła kredkę i tu użyję sobie Inglota, tylko sobie go naostrzę. I teraz wyciągamy sobie, słuchajcie, kreskę i Billie kładzie kredkę nie tak, tylko w ten sposób i zaznacza sobie kreskę i one są takie w miarę poziome, ona nie robi nam tutaj takiego, wiecie, takiej jaskółki, tylko właśnie bardziej tą kredkę kładzie i zaznacza sobie taką linię. I następnie Billie sięga po paletkę Make Up by Mario. Ja jej nie posiadam. W podobnym klimacie jest paletka Coffee Roastery z Mexmo, bo też jest matowa, też jest brązowa, więc sięgamy po skośny pędzelek. Nabieram sobie cień i tutaj widzę, że Billie idzie wzdłuż dolnej powieki i wydaje mi się, że trochę mocniej koncentruje się na zewnętrznym kąciku, czyli tutaj robi to bardzo blisko linii wodnej, natomiast tutaj troszeczkę jakby schodziła niżej, żeby mieć tutaj taki lekko jakby, nie wiem, zaokrąglony efekt, coś tego
tego typu. Oczywiście u mnie to nie będzie wyglądało tak samo jak u Billy, bo mamy zupełnie inny kształt oka. Teraz Billy sięga sobie ponownie po płyn micelarny, wylewa go sobie do koreczka, bierze sobie patyczki, ona ma takie fajne z tymi takimi cieniutkimi końcówkami, ja nie mam, więc po prostu stworzę sobie sama. No i słuchajcie, tą kreskę sobie doczyszcza. Tutaj doprecyzowujemy tą kreseczkę i troszkę z góry również. O, nic nie widzę. Jak ja mam to zrobić? Nic nie widzę. Wracam sobie do pędzelka po cieniu i leciutko sobie jeszcze poprawiam te kreski. O, okej. Zaczyna to myć ręce i nogi. Delikatnie podkreślimy sobie wewnętrzne kąciki. To magiczne oko jest zrobione, więc przechodzimy do makijażu cery. Zaczynamy sobie od korektora i zakrycia jakichś poszczególnych niedoskonałości. Billy używa korektora z Narsa. I co ciekawe, używa tego typu gąbeczki do wklepania sobie tego korektora, więc też użyję. Więc tutaj sobie wklepujemy. Co ciekawe, nie nakładamy tutaj nic pod oko. I ona sięga teraz po coś takiego pudrowego, ale słuchajcie, ja mam wrażenie, że to nie jest puder, tylko że to jest podkład taki w kompakcie. Ja robię na czuja, więc użyję sobie tego błyskawicznego podkładu w pudrze z Glam Shopu. On przy okazji daje matowe wykończenie, troszkę matuje skórę, więc jeżeli był to puder, a nie podkład, tak jak wyczuwam, no to myślę, że i tak rezultat uzyskamy dosyć podobny. I tak jak mówiłam, u Billy nie robimy nic pod oczami. Myślę, że to jest też sekret jej makijaży, że one mają taki charakter i taki wydźwięk, jaki mają, że właśnie nie mamy tutaj pod oczami korektora. I ja już widzę ten efekt taki, nie? Że jest taki, no inaczej to wygląda niż jak mamy po prostu idealny tutaj flawless okolice pod okiem. Następnie sięgamy po pisaczek do piegów i robimy sobie piegi. I Billy zrobiła bardzo fajną rzecz, bo zrobiła też parę piegów tak tutaj na policzkach, tutaj gdzieś dalej aż przy skroni, dzięki czemu te piegi wyglądają bardziej jak piegi, a nie, że są skoncentrowane tylko tutaj, no i właśnie wyglądają jak takie narysowane piegi. Następnie mamy ten róż z Milka żelowy. Postanowiłam, że wykorzystam sobie róże od Belle i Red Lipstick Monster z tej pierwszej kolekcji. Ten kolor mi się wydaje, że może zrobić nam podobny efekt. I Billy delikatnie się uśmiecha i widzimy, że tego różu tak tutaj porządnie nakłada. Jest ten róż przeniesiony tak dosyć blisko tutaj w stronę nosa. I mamy rozświetlacz w sztywcie. Ja użyję sobie tego sztyftu z Pixi. To jest za gęste, żeby używać tego bezpośrednio z opakowania, więc doklepię sobie paluchami. Teraz widzę, że Billy sięga po taką maskarę do brwi i pokrywa te brwi właśnie taką maskarą z kolorem. I następnie, słuchajcie, sięga po żel. Żel utrwalający i tutaj sobie użyję Clarysy True Glue. Tutaj tym żelem już bardziej włoski unosi do góry. I szczoteczką delikatnie układamy sobie te włoski. Przody są troszkę bardziej rozczapiżone i przechodzimy do zalotki. Podkręcamy sobie rzęsy i bardzo delikatnie tuszujemy rzęsy. Tu widziałam tusz z Merit, ja nie mam, ja sobie użyję Panoramy, ale ona tuszuje, dosłownie takimi lekkimi tylko pociągnięciami. Tuszujemy też delikatnie dolne i myślę, że taka jedna warstwa nam absolutnie wystarczy. I następnie Billy oczyszcza sobie usta z nadmiaru jakichś tam produktów i zaczyna nakładać taki tint, może kojarzycie takie produkty, które nakłada się na usta, one zastygają na taką skorupkę i potem je się ściąga takim plastrem i mamy jakby delikatnie zafarbowane usta. Ja takiego produktu nie mam. Widziałam, że Billy właśnie używa tego na kontur. Natomiast kojarzę, że ten produkt z NYXa, Smooth Whip i ten konkretny odcień Berry Bed Sheets numer 11 delikatnie też tintuje usta, więc ja po prostu użyję sobie tego i wyrysuję sobie po prostu kontur i miejmy nadzieję, że to mi delikatnie zatintuje. Odczekam kilka minut, zmyję i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Sprawdzamy, czy to nam cokolwiek dało. Dało! Mam kontura. Sprytny syś. To jest sprytny syś.
nie ma co. I następnie używa sobie konturówki i ta konturówka jest taka brązowiutka. Bardzo mnie to cieszy. Ja pomyślałam sobie o tej konturówce. To jest Mio Lip Contour Scriber w odcieniu 02 Toffee. Obrysowuję sobie usta tą konturówką. Myślę, że efekt uzyskamy całkiem podobny. I tutaj używa płatka kosmetycznego, żeby chyba zebrać nadmiar, właśnie może troszeczkę całość rozblendować, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest też jakaś odrobinka pudru. Tak, to jest puszek w ogóle, chyba z pudrem. Także ja biorę sobie puszek z pudrem i pudruję usta. I one, zobaczcie, się tak naturalnie jakby rozblendowały. Sobie leciutko tylko poprawię krawędzie. I nasz makijaż w stylu Billie Eilish jest skończony. Mega podoba mi się to, że on ma ten taki charakter effortless, że to wszystko nie jest takie idealnie dopracowane, w sensie takim, że nie mamy tutaj podkładu na całej twarzy, nie mamy korektora pod okiem, nie mamy cieni na powiekach, nie mamy szminki na ustach, nie mamy bronzera, a ten makijaż jednak ma taki fajny swój charakter. Ja się bardzo dużo nauczyłam przy tym makijażu i w ogóle efekt, jaki on mi daje, bardzo mi się podoba, aż z natury zaczynam już tak naturalnie mrużyć oczy, jak Billie ma taki efekt takich, wiecie, przymkniętych oczu. To mi się po prostu naturalnie te oczy teraz tak przymykają. Skoro była mowa o muzyce, to przejdźmy sobie do sztuki. Artystka Stacey Greene stworzyła serię fotografii w 1992 roku ukazujących używane szminki. Tą serię zapoczątkowała w zasadzie jej przyjaciółka Whitney, ponieważ Stacey któregoś razu będąc u Whitney zobaczyła, jak ciekawie, zabawnie wyglądał po prostu bullet szminki, jaki miał specyficzny kształt i totalnie ją zafascynował i to zapoczątkowało serię, która pokazuje to, jak różnorodni jesteśmy, jak w różny sposób używamy szminek i jakie one nabierają kształty, tekstury. Dla niektórych mogą te zdjęcia być trochę obrzydliwe, trochę niesmaczne, ale ukazują taką naszą ludzką naturę i to, jak różni jesteśmy i to, jak pracują i działają nasze ciała. Niesamowite jest też to, że z takiego totalnie zwykłego przedmiotu, jakim jest szminka, takiego użytkowego, użytecznego produktu do użytku codziennego, można stworzyć sztukę i można stworzyć wystawę zdjęć. Jest to dla mnie niesamowite, a same zdjęcia tych szminek również sprawiają, że pojawia się delikatny uśmiech na twarzy, bo faktycznie to, w jaki sposób kobiety używają szminek, jest absolutnie niesamowite i totalnie unikatowe. Jestem mega ciekawa, jakie kształty uzyskuje wasza szminka, w jaki sposób wy malujecie usta i jakie ona formy zyskuje. U mnie będzie to dosyć nudne, bo zwykle moje szminki są ścinane na prosto. Niektóre może nie ścinają się idealnie, ale zwykle jest to takie ścięcie na prosto. Zobaczcie, kolejna. A jeśli są to szminki, których używam często bezpośrednio z opakowania, to staram się chyba zachowywać taki naturalny ich kształt, czyli właśnie jeżeli były takie lekko ścięte, to ja w taki sposób właśnie staram się je aplikować, żeby tego kształtu nie zaburzać. Lubię, wiecie, mieć czysto i porządnie, więc chyba to jest mój jakiś taki signature look. Signature look of my lipstick. A jakaś taka starsza, no starsza też widzicie, jest ścięta na prosto. W ogóle byłabym totalnie podekscytowana, gdybym mogła do takiej galerii sztuki pójść i zobaczyć te wszystkie prace na żywo. Niesamowite przeżycie. Anika Leila, niesamowita artystka, która tworzy niezwykłe, surrealistycznie wyglądające obrazy. Uwaga! Przy użyciu przeterminowanych kosmetyków do makijażu. W swoich pracach wykorzystuje różne techniki i metody aplikacji, ale zawsze wykorzystuje do tego stare cienie do powiek, stare szminki, pudry, do tego, aby tworzyć idealne, rozblendowane, takie wręcz trójwymiarowe efekty. Na jej Instagramie można zobaczyć wiele filmików, w których widać, jak blenduje dosłownie na płótnie takim pędzlem, wiecie, jak my używamy do makijażu, takim puszystym pędzlem do blendowania, blenduje cienie, ale na płótnie, tworząc niesamowite obrazy z niesamowitym efektem. I powiem wam, że same te obrazy we mnie wzbudzają jakieś niesamowite emocje, bo one są takie
dziwne, właśnie surrealistyczne, niepokojące. Te formy są takie obłe, okrągłe, ale wyglądają trochę jak twarz. Jest dla mnie niesamowity rodzaj sztuki, bo używanie przeterminowanych kosmetyków, gdzieś tam spotykałam się z tym, ale to były zwykle właśnie, nie wiem, kolorowanie na przykład twarzy, coś na zasadzie face chartów, a to jest dla mnie zupełnie inny rodzaj sztuki, która po prostu we mnie coś wzbudza. Niektóre ze swoich obrazów, prac przetransformowuje na odzież. Na jej profilu można zobaczyć wiele sukienek czy t-shirtów z jakimś rysunkiem, z jakąś grafiką właśnie z jej obrazów, co też tym elementom odzieży nadaje takiego bardzo surrealistycznego charakteru. Myślę, że spokojnie te jej rysunki mogłyby się pojawić na jakichś, wiecie, wielkich pokazach mody, bo daje to niesamowicie ciekawe wrażenie estetyczne. A propos pokazów, jaki mam dzisiaj vlog, wszystko przepięknie się przenika, przechodzimy do, słuchajcie, nowości, którą wypuściła Pat McGrath. Być może, myślę, że na pewno, pamiętacie słynny pokaz od Couture, od Maison Margiela, gdzie Pat McGrath razem ze swoim zespołem stworzyła niesamowite makijaże przypominające dosłownie porcelanowe laleczki. Makijaże same w sobie troszeczkę kojarzyły się z latami 20. Cienkie brwi, mocny róż, jakieś takie mocne tutaj cieniowanie oka w różnych kolorach, ale przede wszystkim porcelanowa, jasna cera i niesamowicie błyszcząca. I Pat McGrath zdradziła, że była ta technika wykorzystana, znaczy do stworzenia tego efektu wykorzystała maseczkę peel off, a raczej mieszankę różnych maseczek, którą aerografem nałożyła modelkom na twarz. Ja również odtwarzałam ten makijaż i udało mi się taki efekt faktycznie uzyskać, a teraz Pat McGrath wypuściła maseczkę, która daje właśnie taki efekt. Jest ona dosyć rzadka, widziałam na filmiku, że wydaje się być dosyć płynna, dlatego może być właśnie idealna do aplikacji jakby na makijaż, żeby stworzyć taki efekt, bo wydaje mi się, że to może być maseczka właśnie nie tak stricte stworzona do pielęgnacji, ale właśnie do uzyskiwania takiego efektu, jaki uzyskała na tym pokazie. Ja kiedy tworzyłam ten efekt na swojej twarzy, to bardzo mocno rozrzedziłam maseczkę peel off wodą, żeby właśnie nie było takich pociągnięć pędzla, żeby nie było tej warstwy zbyt grubej, ale żeby ona właśnie rozłożyła się bardzo jednolicie i cieniutko. I dzięki temu naprawdę można było uzyskać cudowny efekt porcelanowej twarzy. I właśnie widzę, że ta maseczka też jest taka dosyć wodnista i rzadka. Przypuszczam, że właśnie w tym celu, że bez względu na to, czy nałożymy to aerografem, czy nałożymy delikatnym pędzlem, to nie będziemy mieć efektu takiej gęstej, nie wiem, gęstej bryły na twarzy, tylko właśnie idealną, porcelanową twarz. Uważam, że ta maseczka to jest mega ciekawostka w świecie beauty, natomiast nie wiem, czy jest to oczywiście coś niezbędnego dla każdego. Myślę, że zdecydowanie coś dla twórców, dla artystów. W naszej serii nie może zabraknąć głupotek z TikToka, więc teraz zajmiemy się trendami, które zauważyłam ostatnio na TikToku. Pierwszym z nich jest unrecognizable makeup, czyli nierozpoznawalny makijaż. Chodzi o to, żeby w swoim makijażu doprowadzić swój makijaż do takiej perfekcji, że aż nie będziemy przypominać siebie. Może zastosować jakieś techniki, których do tej pory nie stosowaliśmy, jakiś sposób malowania oka, czy ust, czy policzków, tak żebyśmy byli wręcz nierozpoznawalni. Dla mnie, jak przyglądałam się rolkom, filmikom unrecognizable makeup, ja tam nie widziałam absolutnie nic unrecognizable, bo są to zwykłe, zazwyczaj wieczorowe, delikatnie makijaże, czasami troszeczkę mocniejsze, czasami troszeczkę delikatniejsze, po prostu perfekcyjne. Że wiecie, ta cera jest taka perfekcyjna. Mamy widoczne konturowanie, widoczny róż, podkreślone oko i tak dalej, ale to jest po prostu najzwyklejszy wieczorowy make-up. Także TikTok, słuchajcie, znowu próbuje zrobić jakąś otoczkę według czegoś, co już było, coś, co jest totalnie zwyczajne, ale pod trendującym hashtagiem. Ja wręcz jak patrzyłam na te rolki, to miałam wrażenie, że to ja każdego dnia przy każdym filmie robię unrecognizable make-up, bo każdy z tych moich makijaży jest inny, w innych kolorach, w innym stylu, innymi technikami użyty i po prostu ja za każdym razem wyglądam inaczej i myślę sobie, okej, czyli to jest moja codzienność. Mój make-up to jest unrecognizable make-up. No i słuchajcie, na deserek zostawiłam Wam coś, co na pewno bardzo Wam się spodoba. Słuchajcie, odkryłam niesamowitą informację, która na pewno odmieni nasze życie do końca życia.
okazuje się, że są rodzaje starzenia się naszej twarzy. Znowu ktoś próbuje wrzucić nas w jakieś ramy. Tak jak w ostatnim odcinku opowiadałam wam, że są jakieś animalne typy naszej twarzy i ktoś próbuje nas wrzucić, wiecie, właśnie jakieś ramki, że w jakiś konkretny sposób powinniśmy wyglądać, malować się, ubierać, czesać i tak dalej. To słuchajcie, okazuje się, że również starzejemy się w jakieś konkretne sposoby. Słuchajcie, nazwy tych typów. Ja mam wrażenie, że ktoś mnie próbuje obrazić. Te animalne typy, te króliczki, te zajączki, te żółwiki, te rybki, to było cute, to było urocze, obojętnie co nam wyszło, każdy po prostu był zadowolony, bo to by było cudowne. A to jest dosłownie, nie wiem, no obraźliwe. Dla mnie to jest obraźliwe. Dobra, przechodzimy do tych typów. Pierwszy typ, tired type, czyli typ zmęczony. Starzejemy się zmęczenie. Wyglądamy na zmęczone. Następny typ, muscular type, czyli muskularny, czyli starzejemy się jak facet. Jesteśmy męskie i jesteśmy dziady, ok? Starzejemy się na dziada. Uwaga, typ deformation, czyli deformujący, czyli jesteśmy po prostu zdeformowane, krzywe i paskudne. Small wrinkled type, czyli typ cienko zmarszczkowy, mało zmarszczkowy, ale nie, że mamy mało zmarszczek, tak mamy dużo zmarszczek, ale takich drobnych i cienkich. Drobno zmarszczny, słuchajcie. W innej rolce znalazłam właśnie ten typ muskularny, drugi nazywał się Rited, nie mam pojęcia jak to się wymawia, ale to właśnie chyba chodzi o ten taki drobno zmarszczny. Fatigue, czyli sfatygowany. Ja pierdzielę. Czyli właśnie ten zmęczony typ. I deformational, czyli deformowalny, deformujący, deformatywny. Czyli nasz ryj jest albo totalnie pomarszczony, albo zdeformowany, albo sfatygowany życiem, albo dziadowski, muskularny. Cudowne! Cudowne typy. Koniecznie napiszcie mi, patrząc po zdjęciach, jakim wy typem jesteście, jak wy się starzejecie. Jestem niezwykle ciekawa. A ogólnie po co te całe porównanie i te rodzaje? Oczywiście po to, żeby utrudniać nam życie i żeby psuć nam wrażenie i samopoczucie o samym sobie, ale też widziałam, jak czytałam sobie jakieś artykuły, nie wiem, czym się te typy charakteryzują, no to były oczywiście podpisane, jakie zabiegi dla konkretnego typu się najlepiej nadają, tak? Bo dla drobno zmarszcznego będzie idealny, nie wiem, botoks, a dla sfatygowanego jakieś tam, nie wiem, osocze albo coś tam. Także jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi jak zwykle o pieniążki. Myślę, że opisywać tych konkretnych typów nie trzeba, bo wszyscy wiemy po samych nazwach o co chodzi. Ja jeszcze nie wiem, jak się będę starzeć, bo mam niecałe 35 lat, ale jak patrzę w lustro, to myślę, że mogę być muskularna. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będę muskularną starą babcią. Kochani, dajcie znać, jak podobał się wam dzisiejszy odcinek, czy podpatrzyliście coś ciekawego i który news najbardziej was zainteresował i zaintrygował. Jeżeli lubicie ciekawostki ze świata makijażowego, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!